Cześć, witajcie na kanale Klaudia Inspiruje. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić pyszną szarlotkę królewską, czyli mus jabłkowy na biszkoptowym spodzie z masą śmietanową na wierzchu, którą można jeszcze posypać tartą czekoladą, żeby wyglądała jeszcze lepiej. Zapraszam do oglądania. Zacznę od wyświetlenia składników, które możecie sobie zanotować lub wracać do nich, kiedy tylko będziecie mieć potrzebę w trakcie przygotowywania razem ze mną ciasta. Najpierw przygotujemy sobie biszkoptowy spód, ale musimy zacząć od nagrzania piekarnika. Ustawiamy grzanie góra-dół, temperatura 175 stopni i ciasto będzie się piekło później 30 minut. Więc ustawiam sobie na minutniku, żeby nie zapomnieć o nim. Będziemy potrzebować 2 jajek. Najpierw oddzielimy białka od żółtek. Białka wrzucamy do dużej miski, w której będziemy miksować całą masę na biszkopt, a żółtka do mniejszej miseczki przydadzą nam się później. Do białek dodajemy jeszcze szczyptę soli, dzięki temu będą lepiej się ubijać. Teraz przygotowujemy mąki. Będziemy potrzebować 1/6 szklanki mąki ziemniaczanej, 1/3 szklanki mąki tortowej i do mąki dodamy też pół łyżeczki proszku do pieczenia, żeby już wszystko było razem połączone. Oprócz tego będziemy jeszcze potrzebować 1/3 szklanki cukru drobnego. Cukier drobny zalecam do wypieków, bardzo fajnie się rozpuszcza, dużo szybciej niż taki zwykły cukier. Teraz przejdziemy do ubijania białek. Białka miksujemy na puszystą masę, która będzie wyglądała tak jak tutaj. I w tym momencie zaczniemy dodawać po jednym żółtku i po trochu cukru. Możecie to rozdzielić na przykład na 2-3 części. Ten biszkoptowy spód udaje mi się za każdym razem. Nigdy nie miałam z nim problemu, dlatego polecam. Być może jest to spowodowane tym, że dodajemy pół łyżeczki proszku do pieczenia, dzięki czemu ten biszkopt po prostu nie opada i nie ma z tym najmniejszego problemu. Tak jak widzicie, dalej sobie miksujemy, pomału dodając te żółtka i cukier. U mnie tutaj niestety żółtko się rozwaliło, będę musiała zebrać je trochę łyżeczką, ale nie przejmujemy się takimi rzeczami. W międzyczasie dodam, że jest to przepis na tortownicę 24 cm. Gdybyście chcieli, żeby to był przepis na dużą blachę, trzeba będzie po prostu podwoić składniki. Gdyby biszkopt wtedy wyszedł za duży, wystarczy go ściąć trochę z góry, tak żeby nie był zbyt gruby do całego ciasta. Dodaję teraz ostatnią porcję żółtek. Dodam też ostatnią porcję cukru, która została w szklance i przejdziemy sobie do dodania mąk z proszkiem do pieczenia. Masa z jajek i z cukru powinna wyglądać tak jak w tym momencie na filmiku. Teraz dodamy sobie wymieszane mąki z proszkiem do pieczenia. Najpierw powoli na wyłączonym mikserze sobie tą mąkę wymieszamy z powstałą masą. I teraz na wolnych obrotach jeszcze chwilę pomieszamy, żeby na pewno wszystkie grudki mąki się zniwelowały. I w ten sposób mamy już gotową masę na biszkopt. Teraz przygotowujemy tortownicę. Spód wykładamy sobie papierem do pieczenia, żeby nie przywarł. Jest to praktycznie konieczne, jeśli chcecie, żeby to wszystko dobrze wyszło. Zamykamy tortownicę na papierze do pieczenia i nożyczkami dookoła ścinamy nadmiar. Na tak przygotowaną tortownicę teraz wylejemy sobie masę na biszkopt. Trzeba ją będzie troszeczkę wyrównać, żeby biszkopt wyrósł równy. Też nie można za mocno tego robić, bo rozbijecie pęcherzyki powietrza i biszkopt będzie bardzo klapnięty. Po prostu delikatnie po wierzchu sobie smyramy taką łopatką, czy tam łyżką, co tam macie pod ręką. W międzyczasie rozgrzał się nasz piekarnik, więc przygotowany biszkopt wstawiam na 30 minut, tak jak wcześniej było mówione, 175 stopni. Tutaj muszę poprawić minutnik, bo trochę za długo czekał rozgrzany i się przestawił. Po skończonym pieczeniu sprawdzam, czy biszkopt na pewno dobrze się upiekł. Wystarczy, że weźmiecie wykałaczkę lub patyczek do szaszłyków, wbijecie go w środek ciasta. Jeśli na patyczku nie ma żadnego surowego ciasta, znaczy, że jest upieczony. Teraz odstawiam do ostudzenia.
Kiedy biszkopt jest już całkowicie ostudzony, przystępujemy sobie do wyjęcia go z tortownicy. Ja odkrawam go najpierw nożem dookoła, żeby nie porwał się, tylko wyszedł cały w trakcie otwierania obręczy. Obręcz teraz odkładamy sobie na bok, bo w tej chwili nie będzie nam potrzebna. I jak widzicie, teraz będziemy odkrawać górę. Nie robimy tego ze względu na spalony biszkopt, chociaż jakby wam się spalił, to oczywiście trzeba by było to robić. Natomiast robimy to z tego względu, że bez tej skórki na wierzchu dużo lepiej trzyma się masa. Ten biszkopt wyszedł idealny i teoretycznie ktoś by pomyślał, że nie trzeba tego robić, ale właśnie trzeba, bo jak później będziemy kroić ciasto, to masa jabłkowa nie będzie odpadała od naszego biszkoptu. Gdy mamy już odkrojoną górę, będziemy przystępować do zrobienia ponczu, którym nasączymy biszkopt. Do tego będziecie potrzebować połowę cytryny i 3/4 szklanki wody. Może to być woda przegotowana lub przefiltrowana. Po prostu mieszamy razem sok z cytryny i wodę. Mamy już przygotowany poncz. Teraz nakładam z powrotem obręcz tortownicy, która będzie nam potrzebna przy wylewaniu kolejnych warstw ciasta. I teraz łyżeczką będę pomału nasączać ciasto. Pamiętajcie, żeby nie nasączać też za mocno ani za słabo. Po prostu tam, gdzie już jest wilgotne, więcej nie polewamy, bo jak będzie za mokre, to też będzie niedobrze. Po prostu ten biszkopt się rozwodni. Ja zużyłam połowę przygotowanego ponczu. Teraz czas na kolejną warstwę, czyli mus jabłkowy. Potrzebujemy około 800-900 ml musu jabłkowego. Oczywiście najlepiej, żeby to był mus domowy, ale jeśli ktoś nie ma musu domowego, może kupić mus gotowy w sklepie. Mus przekładamy do rondelka i podgrzewamy go tak, żeby był gorący. Pamiętajcie, żeby w międzyczasie mieszać mus tak, żeby nie przypalił się od spodu. Jeśli nie macie musu, możecie go ewentualnie zastąpić prażonymi jabłkami, ale mus w tym cieście sprawdza się zdecydowanie lepiej. Niedługo wrzucę wam też filmik, jak samodzielnie przygotować mus w domu, ponieważ mam dużo jabłek, muszę je jakoś wykorzystać, więc przy okazji nagram wam filmik, jak zrobić taki mus. Teraz do gorącego musu będziemy dodawać galaretkę, ale pamiętajcie, żeby wcześniej mus przestał się gotować. On ma być gorący, ale nie gotujący się, ponieważ żelatyny nie można gotować. Galaretkę dodajemy pomału, partiami, tak żeby nie wsypać jej całej naraz, żeby nie zrobił się nam po prostu glut. Pomału sobie mieszamy, delikatnie, aż się galaretka rozpuści po prostu. Kiedy galaretka będzie już rozpuszczona w musie, mus będzie musiał trochę przestygnąć, żeby wrzątku nie wlewać na biszkopt. Kiedy mus jest już przestudzony, będę wlewać go teraz na biszkopt. Tylko mus nie ma być też zimny. On może być jeszcze lekko ciepły, wtedy mamy pewność, że nie zacznie tężeć i że warstwa będzie równa. Ja tak zawsze robię, że jeszcze jest lekko ciepły ten mus, on sobie później stygnie już na biszkopcie. Po wylaniu tego biszkoptu rozrównuję jeszcze lekko łyżeczką warstwę, żeby była równiutka i później wstawiam biszkopt z musem do lodówki. Oczywiście po ostudzeniu już całkowicie musu. Zanim wstawicie ciasto do lodówki, przykryjcie jeszcze folią aluminiową. Teraz przejdziemy do robienia masy śmietanowej na wierzch. Zaczynamy od wlania 300 ml śmietanki 36% do miski. Następnie ubijamy ją mikserem na średnich obrotach, tak żeby zaczęła robić się trochę sztywna. Kiedy jest już takiej konsystencji, jak widzicie na nagraniu, dodajemy stopniowo po łyżce stołowej cukru pudru. Ja do 300 ml śmietanki dodaję 3 łyżki stołowe cukru pudru, czubate i uważam, że jest to idealna proporcja. Śmietanka jest idealnie słodka. Śmietankę ubijamy, aż będzie już taka lekko sztywna i przejdziemy sobie do przygotowywania żelatyny. Wlewamy 1/3 szklanki wrzątku do kubeczka, a następnie dodajemy do niego 2 czubate łyżeczki żelatyny. To mają być takie czubate łyżeczki, solidne.
Może być nawet 2,5 łyżeczki. Nie zaszkodzi, a będzie trochę sztywniejsze. I mieszamy, aż żelatyna całkowicie się rozpuści. Żelatynę trzeba teraz lekko przestudzić, ale nie czekam też, aż będzie zimna. Ma być jeszcze ciepła ta żelatyna. I do tej ciepłej żelatyny dodaję 2-3 stołowe łyżki śmietanki 36%, tej, którą wcześniej ubijaliśmy, i hartujemy tą żelatynę. Mieszamy sobie po prostu tą śmietankę, aż się rozmiesza z tą żelatyną. Włączamy mikser na te średnie obroty i wlewamy żelatynę. Jeszcze chwilę musimy wymieszać śmietankę łącznie z żelatyną. Ona się zrobi trochę rzadka, ale właśnie tak ma być. Śmietankową warstwę najlepiej jest robić wtedy, kiedy wiemy, że mus już jest stężały. Wtedy nie będzie ryzyka, że za szybko wylejemy śmietankę na wierzch. I teraz po wyciągnięciu z lodówki ciasta wlewamy na nie ostatnią warstwę, czyli przygotowaną przed chwilą warstwę śmietankową. Możemy jeszcze troszeczkę rozbić łyżeczką te pęcherzyki powietrza, które się zrobiły. Przykrywamy folią nasze ciasto i wstawimy je teraz do lodówki. Na następny dzień ciasto przejdzie już smakiem i będzie bardzo dobre. Następnego dnia wyciągamy ciasto i odkrawamy je nożykiem od brzegów. Jest to ważne, bo jeżeli otworzycie nie odkrawając lub nie mając folii założonej na brzegi tortownicy, po prostu ciasto się trochę rozpadnie i nie będzie już tak ładnie wyglądać. Ciasto możemy posypać jeszcze tarkowaną czekoladą, tak jak ja tutaj zrobiłam. Tak prezentuje się gotowe ciasto, jest przepyszne, nadaje się do kawy, na przyjęcie. Teściowa pochwaliła to ciasto, więc naprawdę polecam, jest przepyszne. W tym filmiku to już na tyle. Mam nadzieję, że szarlotka Wam się udała. Osobom, które robiły razem ze mną szarlotkę, życzę oczywiście smacznego. No i co? Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, żeby widzieć więcej moich filmików. Jeśli ten filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę lub komentarz. Zawsze to będę miała informację, że takie filmiki Wam odpowiadają i żeby robić takich filmików więcej. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć!